No Radek, pokaż moją kreskę. Nie jest źle, nie? 8-tonowy hak. O, ciach, ciach. I tym sposobem zrobiliśmy mały zakręt. 1000 euro taka jedna mata kosztuje. Najlepsze narzędzie pracy, czyli łom. Do bolcowania i odbolcowywania tych dużych bolcy, które bolcują wysięgnik. I na tłoki odpala silnik. Lekko jeszcze dał. O dobra, na razie. Zaraz ci zacznie siadać, wiesz? Jedź. O, stop. 3,65 co do centymetra. Czyli oko niezłe. Nie chcę się chwalić, ale mamy co do centymetra przód, tył. Dobra, Artur, to jest igiełka. Idziemy na śniadanie. Cześć, ja nazywam się Roland Sołtys i witamy w pierwszym odcinku z serii odcinków, które będziemy nagrywać w Biskupcu na zakładzie firmy Eger, gdzie będziemy wymieniać 213-tonowe suszarki. Tutaj stoi jedna ta suszarka nowa, gotowa. Tam dalej na produkcji jest jeszcze jedna, którą będziemy wyciągać. Obecnie jesteśmy na etapie rozkładania mat pod dźwig. Dzisiaj pokażemy Wam, jak będziemy przygotowywać podłoże, jak będziemy przygotowywać platformę, łącznie już z rozłożeniem mat pod nasz dźwig CC2800. Pokażemy, jak będziemy wjeżdżać. Tutaj nie ma za wielkiej spiny, nikt nas nie ciśnie, jesteśmy przed terminem, przed czasem, na spokojnie sobie zwiedliśmy żuraw na miejsce. Mamy tak naprawdę chyba do czwartku czy piątku przyszłego tygodnia, żeby już być całkowicie gotowi. Generalnie 90% żurawia mamy już zwiezione, jeszcze tylko parę balastów wystarczy dowieźć jakieś zawiesia do podnoszenia i tyle. To weź tam ten słup. Artur, złap mi tylko od osi tego słupa. Ile ma być? Ile ma być? 6? To szprej niż 6. To tak oni zaczęli mniej więcej. Dobra. Ok, Maciek, i teraz do tamtego pójdziemy i strzelimy jedną tą. Dasz radę tam przejść w ogóle? Górą puść. Słyszysz? Możesz górą puścić, żeby przez te nie szło. Wal 6 metrów i o. Dobra, okej, możesz puścić, Maciek. Połóż sobie tutaj tą miarkę i zrobimy sobie linię. Teraz sobie zaznaczamy, gdzie zaczną się nasze maty. Potem pokażemy rysunek. Odtąd jedziemy 42 maty, czyli po 21 mat w tamtą stronę, czyli pojedziemy, każda mata ma 1 metr. 21 mat będzie w tamtą stronę, czyli będziemy mieć 21 metrów platformę. Robimy sobie taką linię startową, żeby nam się nie eknęły. 5,83. To jeszcze raz sprawdzę, bo coś mi krzywo to wygląda. Wygląda krzywo, nie? Od kontenera złudzenie. Złap mi do twarzy tego, wiesz? 5,83. Nie do osi, tylko normalnie do tego, o. Ale jak jest równo, to... jest równo! Kontener wyeksmitować potem. No to wywalimy, jak będziemy maty rozkładać. I teraz mamy najważniejszy dystans. Może nie, najważniejszy dystans to jest odległość od osi, która będzie do tego, ale to mamy raczej sprawdzone 10 razy. Ale mamy kluczowy dystans, mianowicie dystans od osi tego, co zbudowali nowego, tej nowej suszarki, do osi naszego dźwiga. Dlatego jest kluczowy, że jak będziemy stary odkładać tam po drugiej stronie, to nasze szelki, które będą z tyłu od Superlifta, to pokażemy potem, nie mogą wejść jakby w tą nową suszarkę. I takie będziemy musieli naciągać, bo one będą trochę luźno, ale będziemy bardzo, bardzo blisko tego nowego. No też mamy troszeczkę ograniczone miejsce, a też musimy to odkładać w taki sposób, że nasza paleta z balastami, która będzie z tyłu, ona też taki dosyć duży promień zatacza 15 metrów. Ją musimy w pewnym momencie odpiąć, obrócić się z tym, no i obracając się nie możemy uderzyć w tą nową suszarkę, która została zbudowana. Ile my tu mieli? Bardzo trafne pytanie, myślałem, że Ty mi to powiesz. Zawsze mamy taki komplecik rysunków pod ręką. Możesz pokazać. Komplecik rysunków, które tam mamy lifting plany, żeby nie latać tutaj z papierami, bo te papiery potem latają, zaczyna padać deszcz, to wszystko się moczy. Zawsze mamy pod ręką takie sobie tutaj wymiary, które na lifting planie sobie robimy. Robimy sami to wszystko i robimy to dobrze. Raczej staramy się sprawdzać to 10 razy, potem przelewamy to na papier i nie chodzimy, nie zastanawiamy się, tylko to, co mamy na papierze, to rysujemy na ziemi i układamy. No to było te 4,764 plus 800 plus połowa dźwigu, nie? Tak, ja mogę przynieść ten. A połowa dźwigu to jest 4,200. Dobra, okej. Sprawdź. No, okej. Utrzymam wszystko, co chcesz.
Okej, spoko, dzięki. Platforma jest po to, żebyśmy równo rozłożyli naciski tutaj na całą tą powierzchnię. Tu są spadki, wiadomo, na tej fabryce po to, żeby woda spływała do kanalizacji. No ale dodatkowo jeszcze musimy mieć wypoziomowaną naszą platformę do 0,3, z dokładnością do 0,3 stopnia. Tego też chłopaki mają rozstawione, może pokazać tam niwelator. No i wszystko co to robią, no to raz, że potem najpierw to zagęszczają, a potem dokładnie gracami i grabkami już robią te 0,3. My potem położymy maty, jak położymy maty, to też to nagramy, to też sobie potem ustawiamy niwelator, patrzymy, dopiero potem wjeżdżamy dźwigiem i przeważnie już jest dobrze, już nie trzeba nic poprawiać. Niwelator to jest takie urządzenie, na którym można sobie połapać wysokości i różne spadki porobić. Generalnie chodzi się z taką tyczką, która ma czujnik. On jest ustawiony na jednym poziomie i jak już sobie chycimy jeden poziom i idziemy w jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie, to zamiast chodzić i się zastanawiać, czy jesteśmy wyżej, czy jesteśmy niżej, no to niwelator pokaże 2 cm w dół albo 2 cm do góry i albo trzeba troszeczkę dosypać, albo troszeczkę zgarnąć. Dobra, rysuj. Tu mamy oś dźwigu. Tak jak mamy rozłożone teraz, to mamy oś dźwigu. Będzie środeczek dźwigu. I mniej więcej już nawet ustawiliśmy jak dźwig. Możesz tutaj pokazać ujęcie. Mniej więcej już ustawiliśmy sobie, jak tam sobie jeździliśmy po placu. Mniej więcej, bo to nie jest idealnie. Jak już wjedziemy tutaj na maty, to już sobie lekko prawo-lewo zrobimy idealnie co do centymetra. Mniej więcej co do centymetra. No to jeżeli oglądaliście odcinek u Aleksandra, gdzie pokazywał te maty, to są właśnie te same maty. Z drewna egzotycznego, azobe, czy bongosy, jakkolwiek to nazywają. Dosyć mocne takie drzewko. Akurat mierzymy, bo szukamy miejsca, gdzie wiemy na 100% jest jakaś konstrukcja, która jest prostopadle, dokładnie prostopadle do tej konstrukcji, na której my stoimy. Dlatego, że mierzyliśmy sobie ten nasz kluczowy dystans, o którym wcześniej mówiłem, czyli ten dystans od osi tego, co zbudowali, do osi naszego dźwiga, ale też nie mamy pewności, że oni zbudowali to perfekcyjnie prostopadle do konstrukcji. Więc też chcielibyśmy uzyskać takie coś, że stoimy dosyć symetrycznie i w stosunku do tego, ale też w stosunku do konstrukcji, żeby ten dźwig po prostu nie jechał krzywo w stosunku do konstrukcji. 6 cm. Dobra, okej, to jest idealno. A sądząc po tym, co oni tu mają, to oni sobie chyba i tak geodezyjnie to wyznaczyli. Bo myśmy mu wysłali gotowy model, że proszę tutaj postawić i tutaj budować nową suszarkę. Oni raczej geodezyjnie sobie wyznaczyli oś tego, więc wygląda na to, że jest dobrze. Już jak mamy oś teraz zaznaczoną, to od tej osi dźwigu będziemy mieć zaznaczone maty w jedną i w drugą stronę. I to jest wszystko i rozkładamy maty. Rysujesz kreskę i potem od kreski. Ja jestem bardzo dobry w rysowaniu kresek i daję na bok i dopiero daję linię. Żeby nie posprejować sobie naszej miarki. Się zaraz okaże, jak mi wyszło. No Radek, pokaż moją kreskę. Nie jest źle, nie? To teraz od kreski sobie lecimy. Nasz rozstaw mamy 8400 od osi gąsienicy do osi gąsienicy. 4200. 4200. O, tu mamy. To jest oś naszej maty. A nasza mata ma 5 metrów, więc... I teraz dobrze sobie zrobić to w drugą stronę. Czyli jak tutaj sobie poznaczyliśmy, to jeszcze żeby sobie sprawdzić 2 razy, że się nie walnęliśmy, to jeżeli mamy od osi dźwigu do tego 4200, a tu mamy 2,5, to możemy sobie od 4200 odjąć 2,5, czyli to jest ile? 2200, 1,70 m i zobaczyć, czy tu mamy 1,70 m. Jak tak, to znaczy, że w dwie strony sobie sprawdziliśmy i że raczej nie popełniliśmy błędu. Zobacz, czy jest 1,70 m. Jest 1,70 m, czyli sobie jedziemy 1,70 m w jedną i w drugą stronę i robimy sobie krawędzie naszych mat. No to jest tyle, panie. O, zablokujemy i sobie już jedziemy 1,70 m wszędzie. Artur przyniósł nasz niwelator, żeby sprawdzić chłopaków. Możesz sobie pójść tam i pokazać właśnie, o, różnicę. Bo mamy ustawione tam to urządzenie, ono jest samopoziomujące, właśnie ten niwelator, o którym wcześniej wspominałem. I mamy punkt jeden ustawiony jako 0 i według tego zera jedziemy sobie dookoła. I od zera jest albo w jedną, albo w drugą stronę. Jak mamy jakieś 10-20 mm, no to jest dla nas perfekt, można powiedzieć. Przeważnie nie jest tak dobrze, przeważnie jest gorzej. Ale zaraz to zepsujemy. Tu macie gotowe już? Tu? Dobra, okej. No to jest gotowe? Okej. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest trochę przerost formy nad treścią, co my robimy, ale my robimy robić dokładnie, żeby było elegancko, a nie, żeby potem wszystko krzywo jedno na drugim, maty krzywo poukładane, porozwalane. Ma być ładnie, estetycznie i to dla oka ma też być elegancko. Wielu ludziom się tego nie chce robić, tylko tak, o dobra, położymy tutaj matę, to jakoś tam polecimy z matą, a potem
ojejku, uciekło nam w jedną i w drugą, wszystko jest takie rozwalone, porozklaczone. Tak nie lubimy robić. Jeżeli ta platforma by była krzywa, to jeżeli sobie możecie wyobrazić, że mamy załóżmy 100 metrów wysięgnika, to te 2 cm przechyłu na ziemi przełoży się, no z głowy strzelam teraz, ale może się przełożyć na 1,2 m odchyłu u góry. Jednym słowem, mielibyśmy boczne obciążenie dźwigu. I wysięgnik zamiast być obciążony prosto, będzie obciążony lekko do boku. Oczywiście są jakieś tam dopuszczenia, że ileś tam tolerancji z tym wszystkim jest, no ale lepiej, żeby jak hak zejdzie do samego dołu, to żeby on był przed wysięgnikiem, a nie z boku wysięgnika. Jeżeli producent mówi, że mamy tolerancję 0,3 stopnia, no to do tej tolerancji się trzymamy. I jeżeli ma być bezpiecznie, no to staramy się zrobić tak, jak producent mówi tego żurawia. Okej. Co jeszcze zostawimy, bo jakby trzeba było coś domierzyć, to zawsze będzie pod ręką. No te szczeliny, które tutaj mamy pomiędzy, one takie są nie za wielkie. Jakbyśmy mieli ten hak założyć, on też nie jest duży, bo to są tylko 7,5 tonowe zawiesie, ale te haki nie są jakoś mega duże. Pokaż może ten hak. 8-tonowy hak. Tutaj napisane 8 ton. Ale mielibyśmy dosyć trudno tutaj włożyć. Zobaczcie, to by się nam klinowało. To też nie są jakoś super, mega ładnie poukładane, no bo jakbyśmy mieli co do milimetra te maty układać, no to byśmy chyba zwariowali. Więc lepiej sobie wziąć takie mniejsze. Mamy tutaj do spinania gąsienic, to są też certyfikowane, proszę bardzo, łańcuszki za testem. I nam jest je po prostu łatwiej wpinać. I lepiej się to wszystko robi. Szybciej, nie blokuje się nam to tak bardzo, więc lepiej chyba w ten sposób to zrobić. Ale nie trzeba 2, wystarczy 1. Maciek ambitnie wpiął 2, ale mi się zdaje, że 1 w zupełności wystarczy. To są 4-tonowe łańcuchy. Wystarczy. A tutaj ta paczka ma 4 tony, mamy 2 łańcuchy 4-tonowe, więc spokojnie tutaj bez problemu możemy to brać. Mamy już wszystko pomierzone, więc możemy sobie spokojnie pomalutku maty rozkładać. Już tak będziemy pilnować, żeby tutaj nad głowami nie latać z tymi matami, bo chłopaki jeszcze kończą platformę, ale postaramy się nie pozabijać. Więc jedziemy z rozłożeniem mat. Pierwsza mata jest najważniejsza, no bo jak złapiemy ją dobrze, to już potem od niej idziemy po kolei jedna za drugą. Tu byś dał zooma na to, na te nasze marki. Ciach. Lekko przysiądź i zobacz. Będzie git. Teraz jak zauważyliście, dźwigamy po 1, 2, 3, 4 maty naraz, czyli po 4 tony. No generalnie po to, żeby nie jeździć w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, nie tracić czasu, to zapinamy 4 naraz. Na samym dole mamy zapięcie, producent to dopuszcza, żeby tak to zapięcie wyglądało. Zapinamy 4 naraz, potem przepinamy na 3. Jedna zostaje na dole, 3 idą następne. Potem jedna zostaje na dole, 2 idą, jedna i jedziemy po kolejną kubkę po 4-5 mat. I tak dalej rozkładamy. Taki jeszcze komentarz boczny. Dziękujemy bardzo, że panowie tak się tam starają i to jest wszystko fajnie, że oni tak starają. Generalnie ten sam efekt da się uzyskać po prostu mając jakiś sprzęt z niwelatorem, czyli koparka, która ma budowany GPS czy jakikolwiek inny niwelator. I ona by przejechała łyżką i też z dokładnością tam do 1-2 cm, nawet jak jest dobry operator, by był w stanie to zrobić. No tutaj chłopaki robią to w sposób manualny. No bo nie, tutaj chyba lokalnie dostępny sprzęt, no to też jest takie miejsce, gdzie może nie ma jakoś dużo firm wyrafinowanych, które mają jakiś super mega sprzęt z niwelatorami. Oni grabią po to, żeby było równo, z dokładnością do 0,3 stopnia, żeby nie było przechyłów tutaj. Ale generalnie ten efekt poziomowania platformy można zrobić sprzętem dosłownie, nie wiem, w 1-2 godziny, jakby to rozsypać kilka kubek piasku, tak jak tutaj, i by był dobry operator z odpowiednim sprzętem, to on to rozplantuje praktycznie można powiedzieć w godzinę, 2 i by było gotowe. No. Chłopaki mieli paru chętnych, którzy po prostu 2 dni, może nie 2 dni, ale tak 1,5 dnia im zeszło, żeby sobie to doniwelować. Była też koparka wczoraj, która im to mniej więcej tylko rozgarnęła, no ale ona nie miała żadnego niwelatora, tylko tyle ile mógł rozgarnąć, to i tak ładnie rozgarnął. Chłopaki to sobie dogęścili, ale mówię, ten sam efekt można też koparką taką z niwelatorem uzyskać, jest to szybsze po prostu wtedy. Poczekajcie z tą następną jeszcze chwilkę. No. Zresztą no generalnie możesz pokazać tutaj, że te maty w płaszczyźnie są w miarę idealne, ale no tutaj z uwagi na to, że to jest po prostu drewno, no to jest leciutki banan. I jak jest banan, to tam zrobiło się prosto, a tu lekko uciekło. I teraz trzeba wziąć i leciutko po prostu nadjechać każdą z tą matą w jedną stronę. Nie wiem, czy mi się to uda, to jest też troszeczkę taki przerost formy nad treścią, trochę jestem pedantyczny w tym wszystkim, ale ja lubię, jak jest ładnie, równo poukładane, a nie tak byle jak. O, troszeczkę tu i tak każdą.
O, ciach. Ciach. O. I tym sposobem zrobiliśmy mały zakręt. Dobre jest, dobrze jest, Maciek. Chodzi o to, żeby nie spierdzielała, nie? Bo byśmy kontynuowali, żeby cały czas tą linię trzymać tutaj. No dawaj, góra. No tam patrzcie na nich, to nie trzeba na radio być, żeby to ten. Jest dobrze. Bo tak wystaje trochę tutaj, ale widzisz, one nie są wszystkie równe, nie? Tutaj widzisz, tu jest krótsza, tu jest dłuższa. No, takie one są. I tak są dobre. I są drogie. 1000 euro taka jedna mata kosztuje. W zależności jak się używa, jak się na takim fajnym terenie rozkłada tak jak tutaj jest, to bardzo długo wytrzyma. No ale drewno to drewno, w pewnym momencie to i tak trzeba będzie wymienić na nowe i tyle, no. O. I ciach. Najlepsze narzędzie pracy, czyli łom. Dobra, pierwszą część mamy ułożoną. Artur sobie jeszcze tak profilaktycznie przeleci to każdą matę, czy jest mniej więcej wszystko na zero. No ale umówmy się, każda mata ma tą samą wysokość, więc tak naprawdę jeżeli teren był na zero, no to i to wszystko jest na zero. No ale tak, nie ma co robić, to sobie sprawdzimy. No i wygląda na to, że wszystko jest na zero. Mamy 21 mat ułożonych w jednym rządku, zaraz ułożymy 21 mat w drugim rządku i potem pokażemy, jaki jest efekt końcowy. I będziemy pomalutku wjeżdżać żurawiem na maty i potem będziemy dalej budować. O, będzie ok. To jest naprawdę trochę przesadzone to, co my robimy, to naprawdę trochę zbyt dokładnie. Ale jak już pokazujemy cokolwiek na YouTubie, no to lepiej, żeby to było ładnie i dokładnie. Czy ta mata będzie 5 cm w jedną czy w drugą stronę, to naprawdę nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Ważne, żeby mniej więcej była w osi gąsienicy, żeby była na równym podłożu, żeby podłoże, platforma, żeby była wyrównana. A to, czy ona jest 5 czy 10 cm w jedną czy w drugą stronę, to już jest tylko efekt dla oka, że ładnie wygląda. Sobie robimy taki najazd teraz, żeby nie uszkodzić mat i żeby to też w jakoś cywilizowany sposób wyglądał ten wjazd. Robimy sobie taką małą rampę z drzewa, z kantówek. Ja bym zrobił tak, Artur. Tu bym zrobił troszkę niżej już, patrz. Widzisz? No i to będzie spoko. No i tu już klin. Taki no dam pod ten klin, żeby było w miarę równo, bo tu spadek jest. To urządzenie, jakbyście się zastanawiali, to jest szafer, to jest takie wozidełko po prostu, które jest napędzane silnikiem spalinowym. Ma w sobie małą pompę hydrauliczną i używamy ją do kilku rzeczy, między innymi do tego, żeby bolcować i odbolcowywać. To pokażemy później też na filmie. Do bolcowania i odbolcowywania tych dużych bolcy, które bolcują wysięgnik. Bolcowanie, bolce. Generalnie temat bolcowania dzisiaj jest. No, że ma jeszcze takiego kipra na sobie, czyli taki, powiedzmy, przestrzeń załadowczą, no to możemy sobie poukładać różne rzeczy, które potrzebujemy, czyli jakieś sklejki, jakieś do poziomowania. Mamy tutaj kawałki drewna, gdzie sobie możemy tam ładnie kraty wypoziomować, żeby sobie ładnie wszystko poukładać równiutko. Możemy sobie przenieść kantówki, no to jednak taka jedna kantówka, ile ona będzie ważyć, no? No ze 20 kg taka dębowa kantówka. Mamy dębowe, głównie mamy trochę sosnowych też, ale głównie dębowe, bo dębowe są twardsze. Się tak nie gniotą jak sosnowe. Nie dosuwaj, bo ona ma banan, wiesz? I teraz jak zrobisz tak, że dostuniesz tutaj, to tam ci ucieknie i ci skręci. To chciałem, wiesz, zrównać to. Nie. No się nie przejmuj, takim czymś się nie przejmuj. Dobra, a zobacz sobie. Jest tutaj jedna mata, jednak wyżej, wiesz?
To nic. Nie ma różnicy. To jest... Dobra. Tą troszkę. Dobra. I tą troszeczkę. A jeszcze troszkę? Okej, super. Git. Jak położysz tą matę, to się obkręć dookoła, pojedziemy po najazdę. Najazdy sobie tutaj rozłożymy. Chodź Maciek, pobrechujemy. Nic tylko łopatować i łopatować. Mandat i mandat. Czekaj. No ale dobra, bo tu jest... dobra. Nie, tylko ten piach tutaj jest za twardy. Lekko, dobra. Czekaj. Muszę wkopać trochę. Dobra. No, dowalili tutaj, nie? Zagęścili. Dobra, jest git. O, tu jest fajnie. Jeszcze troszkę. Dobra, jeszcze troszkę. Okej. Dobra. Dobra. I tego trochę. Dobra. Więc bardzo często pytacie, co w naszej firmie robią technolodzy. No właśnie to. Maty mamy położone, więc zaraz ten będzie sobie tutaj wjeżdżał. Tylko sobie jeszcze zrobimy fajne najazdy, żeby była ładna rampa do wjazdu. Czekaj. Fajne takie, nie za ciężkie. To akurat tak, bo już podeschły trochę. Na 3-4. Miejsce pierwszy. Sztosik. Nie na całej szerokości, bo gąsienica nie ma całej 2 metrów, ma 1,5 metra. Co, jeszcze jednego dokładamy? Tak. Po 8 pod jedną gąsienicę. No nie trzeba tyle. Jeszcze jednego, bo jak będzie krzywo jechał, to... No i tu... Dobrze, może być. I tak jak on będzie jechał, to się zrobi taki... Jak tylko Wobbly, daje wobbly, na wobbly. maty, tak naprawdę to ona się dopoziomuje. Wiem, ale no, żeby tylko nie uszczerbił, bo nie chcę, żeby uszczerbiać tych mat. Gdyby była jakaś stara sklejka gdzieś tutaj na zakładzie, to bym taką starą sklejkę położył. Ta suszarka waży 213 ton i służy do suszenia drewna, albo wiór drewnianych, albo jakichkolwiek innych, jak oni to mówią, chips, do chipsów drewnianych. A najcięższą rzeczą chyba była taka suwnica, demontowaliśmy w Szczecinie i tam była 800 i dwie 250. No nie pamiętam, ile ona ważyła, ale na pewno ważyła powyżej 200 ton. Może nawet cięższe być od tego, co tutaj jest, tylko że to były 3 żurawie. Taki ładunek na taką odległość i taką wagę to chyba na chwilę obecną rekord będzie. Tak, niech jest. No dzięki temu nie uszczerbimy sobie tej maty. A mata jest dosyć cenna, a tu jakieś stare takie sklejki jak damy, przejedziemy gąsienicą, to nie będziemy uszczerbiać tej maty. No dać tutaj jedną, a ja dam tutaj Wiesz? Żeby nie uszczerbiało. Żeby sprzęt możesz dać. Tak o. Dobra, pal maszyn, panie. Autor ogień na tłoki, odpala silnik i lecimy tutaj z wjazdem na naszą piękną platformę. No, tak wygląda efekt końcowy naszej platformy. Jest na absolutne zero zrobiona. Powinno być, jak wjedziemy żurawiem, to wam pokażemy poziomicę, że jest absolutne zero. No chyba, że poziomica się w dźwigu pokazuje, ale raczej nie pokazuje źle, raczej pokazuje dobrze. I zrobiliśmy sobie już małe takie najazdy i będziemy sobie wjeżdżać. To też pokażemy wam ten wjazd, jak to wjeżdża. Położyliśmy sobie balast na ziemię, bo tego balastu używamy po to, że jak podnosimy tego superlifta, czyli tą kratę, którą już wcześniej sobie zmontowaliśmy do góry, to używamy tego balastu jako napięcie tej liny, jako że tam jest przelinowane chyba na 20 lin czy na więcej, a lina jest bardzo sztywna, 28 lina. Jakbyśmy nic nie założyli, to istnieje ryzyko takie, żebyśmy poplątali linę na bębnie po prostu, bo lina by była nieobciążona. Podczas jazdy do góry to jeszcze nie ma tragedii, ale w momencie jakbyśmy jechali liną w dół, to byśmy po prostu rozmotlali tą linę na bębnie. Dlatego sobie jako pomoc podpinamy taki jeden ciężarek. No i tak został z wczoraj. No i zostawiliśmy go też na noc podpiętego, położonego, lekko powiedzmy zakotwiczonego.
No tak jako środek bezpieczeństwa, bo jakby nie wiem, przyszedł nagły jakiś powiew wiatru czy coś, to żeby nam nie wywinęło tego superlifta do tyłu po prostu. Wiesz co, przejedź aż ci balast przejdzie za to i potem tam w bok to odłożymy. Ja sobie już będę stał i mniej więcej sobie już też będę celował, wiesz, bo tutaj koło Grześka, no to nie byłby głupi pomysł, ci powiem. Grzegorz, jesteś? Słyszysz mnie? Wiesz co, odwróć się balastem na drugą stronę, jeżeli możesz i ściągnij trochę teleskopu. No tak będzie bardzo blisko tutaj do naszego najazdu. A, chociaż powiem ci, Artur, nie trzeba. Nie, Grzegorz, nie, zostaw. Podgoń trochę, Artur, lewą do przodu, jak możesz, pomalutku. Możesz się już obracać w międzyczasie. Mam koło kabiny połóż. To już obrót przechodzi z dużym zapasem. Jeszcze podgoń tamtą, tą stronę znowu trochę. Obrocikiem. Dobra, daj dołek. Jakbyście się zastanawiali, gdzie jest ta wciągarka, na której to wszystko leci, to ona znajduje się teraz tutaj na superlifcie, centralnie na superlifcie. Możesz zooma zrobić tutaj, żeby pokazać. Teraz jak już schodzimy z wagi, czyli jak odpięliśmy balast na ziemię, to nie jedziemy tą wciągarką, staramy się jej nie dotykać, chyba że w górę, a w dół absolutnie nie. No, właśnie z tego powodu, którym wcześniej wyjaśniałem, że jak nie mamy tego obciążonego, no to istnieje ryzyko, że tam coś poplączemy, nie? Szakra 55-tonowa akurat pasuje tutaj w ten wielokrążek. No niech zeprze to i ciągniemy bolec. Jeszcze. Dobra, stop. Dobra, możesz do góry zabierać. Lekko pójdzie w tą stronę. Lekko jeszcze dał. O dobra, na razie wjedziemy, potem się będziemy cyrklować. No tutaj bym musiał jeden ten podkład przerzucić. Maciek, chodźcie na chwilę. Dobra, jedź. Jak wjedziemy na to, to zobaczysz, że to wszystko się będzie dogniatać, układać. To nie będzie takie ładne, że to tak po prostu będzie i pięknie jak po asfalcie pojedzie. To troszeczkę tak się zabuja wszystko, a jak już wjedziemy to będzie zupełnie inaczej. Jeszcze. Dobra, jedź do przodu. Jak się to rozejdzie i zaś poprawimy, no. Teraz chwyciliśmy jeden stopień przeciął do tyłu. No już tu jeszcze pokazać od spodu, że tak naprawdę teraz to jesteśmy tam są rolki pod spodem. No nie będzie ich widać całkowicie. Teraz jesteśmy na jednej rolce, musimy uważać, żeby te rolki weszły w prowadnicę za każdym razem. Jedziemy, ja będę patrzał, czy te rolki w prowadnicę wchodzą, nie? Tu je widać dobrze, wiesz? Tu jak pokażesz od spodu, Radek, widzisz? No widać tą rolkę jeszcze niżej, która się toczy. Tak naprawdę żuraw jest podparty tylko na tych rolkach, to jest jego maksymalne podparcie do tej rolki. A tu jest tylko silnik napędowy i z tyłu rolka z drugiej strony i to jest tyle. Całkowitego przeżywu jest niecałe 3 stopnie. Teraz jak widać one są w powietrzu, no bo nie jedziemy po równym terenie, tylko jedziemy po przechyle. Za niedługo jak przejedziemy tutaj w pewnym momencie, tamta rolka tylna zacznie po prostu wstawać, tutaj zacznie coraz więcej Tak naprawdę siedzimy teraz może na 3 czy na 4 rolkach, można powiedzieć, na jednej macie, ale żuraw jest lekki, nie jest jeszcze dociążony, więc jakby to nas nie boli, mamy też maty rozłożone i rozkładamy bardzo ten nacisk, więc to nie jest nic takiego złego, tutaj się nic nie wydarzy. No musimy powoli jechać w kontrolowany sposób, on się pomału zaraz zacznie przechylać. Delikatnie, będziemy pomalutku jechać, on będzie pomalutku siadał. Zaraz się zacznie siadać, wiesz? Zaraz się O, stop, pomału, zaraz. Pomału. Jedź. O, stop.
Dobra, super, już masz ok. Wszystko siadło ładnie. Potem jeszcze pójdziemy, pokażemy, dlaczego złożyliśmy troszeczkę więcej mat niż jest nam potrzebne. A generalnie robimy to dlatego, że jak właśnie zrobimy najazd, to te pierwsze jedna albo dwie maty zawsze zostaną lekko wgniecione, bo one idą pod kątem. No po prostu je potem usuniemy i zbudujemy albo poprawimy, albo tam będzie z tyłu stała paleta z balastami. No a dzięki temu te wszystkie inne pozostałe maty, po których tak naprawdę będziemy cały czas jeździć, no to one są idealnie nienaruszone. Jedziemy lewą do przodu pomału. Lewą do przodu. Możesz po prostu jechać szybciej i wolniej, wiesz, bo one się wtedy układają, nie? O właśnie, o to chodzi. Dobra, i prosto. Tu na razie jeszcze jesteśmy krzywo, bo wjeżdżaliśmy, mieliśmy trochę mniej miejsca, ale sobie obrócimy w drugą stronę, żeby tutaj już o nic nie zahaczyć. Już jesteśmy blisko konstrukcji. Obrócimy się i jak się obrócimy, to sobie już lekko wyryszadujemy prawo, lewo. Żuraw jest jeszcze lekki, więc tutaj nawet maty się nam nie rozjadą na tym lekkim takim przekoszeniu w prawo, lewo. I ustawimy już wtedy żurawia idealnie. Tak on jeździ po tych matach dosłownie, a my robimy to bardzo małe, delikatne ruchy prawą. Troszeczkę prawą przyspieszamy, lewą zwalniamy. No bo jakbyśmy chcieli tak na hama pojechać, no to jest ryzyko, żebyśmy coś tam po prostu może nawet nie uszkodzili, ale na pewno platformę byśmy sobie całą rozkiereszowali. Platforma jest 0,01, to Radek potem pójdzie do dźwigu, to wam pokaże, że rzeczywiście tak jak niwelator pokazał, to tak też dźwig pokazuje, że jest perfekt. 0,1 stopnia przechyłu, czyli praktycznie 0 przechyłu. No jedziemy tak jak idzie, na razie jedziemy tak jak idzie, a potem zrobimy poprawkę jeszcze, wiesz? Jeszcze podgoń trochę prawą, po to, żeby się wytegować trochę, wiesz? O, właśnie tak, podjedziemy, jedziemy i jak wyjedziemy na środek, jeszcze jedź do tyłu cały czas. Jedź do tyłu cały czas, przejedziemy przez całą platformę. Lekko muszę nadrzucić, żeby ona potem została w tym miejscu, nie? Bo ja muszę patrzeć na środek gąsienicy, a nie na początek gąsienicy. Dobra, i teraz drugą podgoń i wyrównamy. Tak jak idzie, tak jak idzie. Dobra, stop. No tutaj wygląda, że jest bajunia. Obrót jest, powiedzmy, może 10 cm od lewa od tego. Jesteśmy leciutko, bardziej 10 cm dalej oddaleni od tego, co mierzyliśmy. To moim zdaniem bezpieczniej w tą stronę niż w drugą, Artur, nie? No, gąsienice są idealnie na środku. Ja sobie jeszcze wezmę szybkomiarkę i zobaczę, czy prawo-lewo gąsienice mniej więcej są, wiesz, równo z matami, ale nie wiem, czy to nie trzeba trochę przerost formy nad treścią, takie mierzenie. No ale jak już mamy się równo ustawić, to się ustawmy równo, nie? No czekaj, tylko sobie wezmę moją miarkę. Teraz zobaczymy, jakie mam dobre oko. Damy sobie do środeczka. 3,65 przód. Teraz sobie pójdziemy tył zobaczyć. Trzy 65 co do centymetra. Czyli oko niezłe. Nie chcę się chwalić, ale mamy co do centymetra przód, tył 3,65 do środka. Jest druga strona jeszcze. Może być różnica, bo jesteśmy dalej w tą stronę. 3,60. No 55. Jakby dobrze popatrzył, to trochę lepiej. Dobra jest. Dobra, Artur, to jest igiełka. Idziemy na śniadanie. No i tyle. Dźwig wjechał na platformę. A jak mógłbyś, Radek, pokazać, byś pokazał tylko Radkowi, że jest 0,0 rzeczywiście. To sobie tylko szybko chyci na telefonie, że nie udajemy i nie oszukujemy tutaj nikogo. Tylko rzeczywiście platforma jest sobie na 0. Co do tego, co mówił Roland o poziomie platformy, tutaj widzimy na poziomicy, że w każdej z osi jest 0 co do przecinka. Także platforma zrobiona idealnie. Dobra, to jak już dźwig wjechał, to wyjaśnię wam, o co chodziło z tymi najazdami i takie małe smaczki jeszcze powiem, które mogą komuś może być przydatne w przyszłości też. Zobaczcie, tutaj przejechaliśmy po tym.
celowo użyliśmy wcześniej, to też mówiłem, te sklejki takie jakieś stare, które tutaj mieliśmy na zakładzie. No tylko po to, żeby, o zobaczcie, podniosę to do góry i nasza mata nie jest w ogóle uszczerbiona. Uszczerbione zostały tylko tutaj te miękkie kawałki, które są tak naprawdę nic nie warte. No ale dzięki temu, że uszkodziliśmy te małe, nic nie warte kawałki, no to sobie zaoszczędziliśmy to, że nie mamy poszczerbionych mat. Tu też zobaczcie. To jest poszczerbione, a nasza mata jest cała nienaruszona, elegancka. One są tutaj eknięte na końcu te maty, możecie zobaczyć, że one są. Może pokażesz tutaj też, Radek, że ona jest przekrzywiona, ale to właśnie też mówiłem, że celowo dodajemy 2 maty więcej niż planowaliśmy jeździć. No po to, że zaraz je sobie zdejmiemy i one nie będą tutaj służyły już niczemu. Chodziły tylko, żeby jak najedziemy, żebyśmy sobie tej docelowej platformy nie naruszyli, tylko żeby ta docelowa platforma była idealna. Pierwszy odcinek mamy za nami, idziemy teraz na śniadanie. W następnym odcinku będziemy montować wysięgnik, będziemy też rozładować samochody, które jeszcze dojechały z balastami. Więc zostańcie z nami i oglądajcie, bo też będzie bardzo ciekawie. A jeżeli potrzebujecie takiego dużego dźwiga do takiej dużej roboty, jaką mamy na przykład tutaj, to wiecie, gdzie macie dzwonić. O. Tego nie nagrywaj. To masz wyciąć. Nieudana próba, kurczę, przepchania maty.